Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Indiach i od razu Wam pokazuję, jaki mam widok z tarasu. Z pokoju też mam niezły, ja pokażę go Wam później, ale teraz patrzcie na to. Za mną jest restauracja, a tutaj widok na całe miasto. Zobaczcie, jak to wszystko schodzi tam w dół i z tej strony. I właśnie kolega, który tu pracuje, mówi, jak wstaniesz o 5, to tam zobaczysz Kanchanjongę, trzeci najwyższy szczyt na świecie, drugi w Himalajach. A teraz Wam pokażę, jaki mam widok z pokoju. To jest moje łóżko tutaj, więc ja sobie leżę i mogę oglądać, patrzcie, te wszystkie widoki, które widzieliście też z tamtego dachu. No i tak jak Wam powiedziałem, tam jak jest czysto, jest Kanchanjonga. Przyszedłem na recepcję przedłużyć sobie nockę, bo online już nie było. No i też muszę się wpisać tutaj do tej książki, bo wczoraj mi tego nie zrobili. Ja muszę tutaj z paszportem przyjść, oni muszą wszystkie dane wziąć, wizę, gdzie jadę, skąd przyjechałem. I patrzcie, ta książka jest taka gruba. Więc tutaj wszystkie informacje trzeba wpisać w tą książkę. Później z tej książki trzeba przenieść je online i jak się komuś coś stanie, na przykład mi, a oni tego nie zrobili, no to stracą licencję i nawet tutaj jest specjalna agencja, która się czymś takim zajmuje. Dzisiaj trochę pospałem, więc wychodzę dopiero na lekkie zwiedzanie o godzinie 12 w dzień. No i przydałoby się coś zjeść najpierw, bo już jestem dość mocno głodny, ale przez to, że mam w tą stronę 5 minut niedaleko klasztor tybetański, więc idę najpierw zobaczyć, jak on wygląda. Tutaj jest już jakaś brama wjazdowa, ale wydaje mi się, że to nie jest tutaj, bo tam widzę jakieś takie budynki podobne do klasztoru, więc idę tutaj. Jest kolejna brama wyżej. O, widzę tutaj nawet otwarte jest, można wejść. Jestem już na terenie tego klasztoru i to wygląda jak jakieś pokoje, jakby tutaj misi mieszkali. To znowu wygląda jak jakaś szkoła. Podobnie było w okolicach Darjeeling, jak tam byłem, ale klasztor to chyba będzie ten przede mną. Podobieństwa z Nepalem bardzo duże. Te budynki wyglądają podobnie. No zresztą te tereny Tybet, te tereny Indii i Nepal, no to blisko siebie. Nawet tutaj jest ten nepalski język. Zobaczcie, tak właśnie myślałem, że oni tutaj żyją, bo sporo młodych mnichów. Nie wiem, czy oni są już mnichami, czy dopiero się szkolą na nich. Ładny teren tu jest zrobiony, jeszcze słońce świeci. Zobaczcie tych, oni tutaj mają po nie wiem ile, po 8 lat. Pracują tutaj coś w ogródku albo się bawią. No nie wiem, jeszcze zobaczcie na te kolory. Piękne z tyłu, bo widać, że jakiś deszcz idzie albo burza i ten żółty kolor, bo z tej strony słońce pada, więc dlatego są te piękne kolory. No, ten klasztor jest teraz zamknięty, właśnie ktoś mi tutaj powiedział, że o którychś tam godzinach może być otwarty, więc najwyżej ja tutaj wrócę innego dnia, bo ja tu jeszcze zostaję. Patrzcie, jakie to są fajne wzorki nad każdym oknem. O, może z tej strony będzie otwarty, może tu jest główne wejście. No zaraz będę wiedział wszystko. Widzicie, akurat w tej nie można nagrywać ani robić zdjęć, więc ja tylko to zobaczę. Mają też boisko do grania w gałę, ale nie widzę, żeby chłopaki grali w gałę, ale chociaż widzę, że oni tam aktywni, cały czas grają w tą, nie wiem, u nas to się chyba nazywało Zośkę. I w tym miejscu jest, zaraz Wam pokażę, Pałac Królewski byłego króla. No nie można tam wejść. Nic z tamtego pałacu nie zobaczę, bo tam jest zamknięte, a co sobie przeczytałem teraz, że Sikkim do 1975 roku było niezależną monarchią, rządzoną właśnie przez króla. Sprawy zagraniczne odpowiadały Indie, ale jakby nie miały wpływu na to, co tutaj się dzieje, a później pewnie społeczności coś nie pasowało i odbyło się głosowanie, czy chcą być dalej monarchią, czy chcą przyłączyć się do Indii i ponad 90% głosujących odpowiedziało się, że chcą przyłączyć się do Indii. No i od tego 75 roku to jest kolejny stan Indii. Tutaj jest jakiś rządowy budynek i zobaczcie, jakie rusztowanie zrobili z bambusa. Chłopaki stoją i malują. No i pewnie tam coraz wyżej włażą, jak trzeba malować. O, zresztą tam, zobaczcie. U góry tak samo chłopaki, bez żadnych zabezpieczeń, trzymają się tylko tego bambusa. Tu jest coś, o czym się dowiedziałem dzisiaj, dopiero dzisiaj. Jest budynek, działa to? Czy to jakaś stara, widzicie? Kolejka tutaj jeździ. O, ja chyba za nisko poszedłem, bo ona chyba gdzieś indziej tutaj startuje. No właśnie chcę się przejechać tą kolejką, ale nie widzę, żeby ona tu jeździła. Albo to jest jakaś stara. Okazało się, że z tamtej stacji nie odjeżdża, tam jakiś remoncik był, ale pani powiedziała mi, żebym zszedł sobie tutaj schodami i tam znajdę miejsce, gdzie zjadę jeszcze niżej, która już działa. Ale jeszcze zanim kolejką zjadę, weszłem tutaj do restauracji, zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Patrzcie, jak chłopaki tutaj gotują. Momosy są, momosów nie biorę. Tak, biorę sobie curry z kurczaka. Tak wygląda moja porcja kurczaka. Curry, do tego zobaczcie, tutaj ona smażona jest pełno, ile zjecie to wasze. Zjadłem to pyszne curry, zjadłem jeszcze do tego 2 placki i powiem Wam, zapłaciłem 100 rupii, czyli 4,50 za to wyszło. No i teraz rozmawiałem tutaj z tymi lokalnymi ludźmi, a oni akurat, bo tutaj te wszystkie rządowe budynki są, więc oni tutaj się stołują. No i ja pytam właśnie o to, dlaczego oni nie chcieli zostać tym krajem swoim niepodległym. Tylko 50 lat temu zagłosowali, żeby przyłączyć się do Indii, to oni mi powiedzieli, że nie było żadnego głosowania, po prostu India zrobiła aneksję tego terytorium i tyle. I że ten król nadal tam jest i nadal mieszka i ta rodzina królewska jest w tym Sikkim, tylko że oni nie mają już żadnej sprawczości w tym kraju. Tutaj przede mną jest kolejna stacja
Ale ona też nie wygląda, żeby działała. Okazuje się, że działa, że to tak to wygląda. No idę do środka zobaczyć. Jakieś bilety pewnie trzeba kupić, ale w ogóle to nie widać, żeby to działało, żeby to jeździło. Więc nie wiem, to może... Aha, to jest pewnie tak, że to jakąś godzinę tylko jedzie, o jakiejś godzinie i tyle. Wjechaliśmy na 4. piętro, kolejka już stoi, one nie kursują, mi się wydaje tak, że cały czas jeżdżą, tak jak kolejki linowe są, tylko... O, nawet nie widać żadnego wagoniku, ona pewnie tam zjedzie i dopiero następna wjeżdża. No to ruszamy, jedzie też z nami tutaj operator. Właśnie kolega zamknął drzwi. Ponoć będziemy jechać 800 km w dół. W sensie nie od poziomu morza, tylko że taka długa jest. Ta kolejka ma już 50 lat i właśnie ten kolega tutaj powiedział z tyłu, żeby się nie ruszać. Te szyby trochę tego nie oddają, ale patrzcie, jakie to są piękne tereny. O, mijamy właśnie. Tamta zapełniona. Można kupić sobie w dwie strony, ja kupiłem w jedną, później sobie wrócę na pieszo. Patrzcie, jakie tereny. Herbata, jakieś uprawne pola z jednej strony. Tutaj dojeżdżamy już do miasta. I z drugiej, nie można się za bardzo ruszać, żeby ta kolejka się nie bujała. Wszyscy mają bilety w dwie strony, ale też dziwnie rozwiązane, bo to jest zjazd i od razu jest wjazd. Mnie wygonili, gdzieś tutaj muszę wyjść. Wygonili mnie, bo ja sobie kupiłem w jedną stronę, muszę zjechać na dół teraz. 185 rupii taka przejażdżka, czyli wychodzi około 8 zł. Ja myślałem, że to jest trochę inaczej rozwiązane, że to będzie gdzieś sobie ona jechała dalej, a to jest po prostu jedna stacja. Jeszcze tą stację wcześniej widzieliście u góry, co tam gdzieś ją remontują. No ale nic, z tą kolejką dobrze mi się złożyło, bo przyjechałem pod Instytut Tybetański. Tam jest ta kolejka, więc bardzo blisko. I to jest takie muzeum zrobione, poświęcone właśnie Tybetowi, religii. Podobno są zachowane jakieś stare pisma, także idę zobaczyć, jak to wygląda. Jedyny minus jest taki, że nie można w środku nagrywać. Mam już bilet, który kosztuje 25 rupii, więc lekko ponad złotówkę. Jestem już przed wejściem. Nie ma jakoś dużo ludzi jak na Indię. Dużo ludzi tego nie odwiedza. Zobaczcie, jaki budynek piękny. Właśnie w takim tybetańskim stylu. I dobra, moi drodzy, to jest ostatnie ujęcie przed wejściem tam. Tutaj nawet jest napisane kara. Było 500. Ktoś tutaj jeszcze jedynkę dopisał, że teraz jest 1500 kary za robienie zdjęć. Ja już jestem po i zobaczcie, tutaj nawet jest napisane dziękuję w tybetańskim języku. W sumie krótkie podsumowanie tego muzeum, bo muzeum też nie jest wielkie. Obszedłem je w 10 minut. Ktoś pisał tam, że godzinę. Ale jakbym miał zamiar czytać to wszystko, no to tak, a tam po prostu pod jakimiś obrazami poopisywane różne rzeczy były, więc za bardzo mnie to też nie interesowało. Ale fajne miejsce, takie można zobaczyć kilka skryptów takich dość starych z 1200 roku albo z 1000. Są jakieś pieniądze stare, są jakieś takie pamiątki, także jak się ktoś interesuje takimi rzeczami, to myślę, że warto przyjść tutaj, tym bardziej, że ten bilet kosztuje złotówkę. Pytaliście o czystość na ulicach i czy ktoś nie robi kupy, więc powiem wam, że sporo jest takich miejsc, gdzie macie publiczne toalety, płacicie i używacie. I to też nie jest drogie, wychodzi 22 grosze za skorzystanie. Wchodzę na taką kładkę. Tam jest ta kładka, no i się zastanawiam, po co oni zamontowali tutaj tą rurę. Nie rozumiem. Idę sobie ulicą i widzę, że tutaj jest jakaś taka knajpeczka, że się siedzi przed restauracją. Idę zobaczyć, co mają. W tamtej knajpie mieli rolosy, a zamówiłem sobie w innej. Przeszedłem kawałek dalej, zaraz wam pokażę. Kolega już szykuje dla mnie, wziąłem sobie z kurczakiem. I to jest to, robi od podstaw kolega placka, bo ostatnio kupowałem gdzieś, no to nie robili, tylko mieli już usmażone. Mój placek już gotowy. O, no właśnie, kolega teraz podgrzeje jeszcze kurczaka. Mój placek już prawie gotowy, tylko jeszcze jakieś sosy wlecą. No a dziewczynka mnie tutaj zaczepia, zagaduje. Taki rolo kosztuje 5 zł tutaj. Hello. Policjant mnie zapytał, gdzie teraz jadę, mówi. Dobra, to ja ci tutaj złapię taksówkę. Wsiadamy. Dobra, jadę. Thank you. Jadę jakieś 1,5 kilometra mam i ten przejazd będzie mnie kosztował 25 rupii, czyli lekko ponad złotówkę. Jestem już w miejscu, do którego chciałem dojechać. Mam jeszcze kawałek po tych schodach. Te schody mnie wywaliły wczoraj i dzisiaj. Wróciłem już do pokoju, chwilę odpocznę, chwila relaksu. Powiem wam, że te górki dają popalić, jak ktoś nie jest przyzwyczajony tak jak ja i nie chodziłem po takich schodach. No to można się tutaj zmęczyć. Zresztą ja patrzę tutaj, o, nie będziecie widzieć, no. Po prostu każda ulica tam jest o 20-30 metrów niżej. Ja się relaksuję u siebie w restauracji, w hotelu. Patrzcie, taki mam widok. Już widzieliście ten widok, ale tak, słońce zaraz zachodzi. No tutaj jest górka, więc dosłownie, nie wiem, 10-15 minut już słońca nie będzie. A co chcę wam pokazać? Przybliżę wam teraz. Zobaczcie, wyłania się Kanchanjunga. Tutaj jeszcze raz wam przybliżę. O, patrzcie. Cały masyw tutaj widać, bo to nie Kanchanjunga to jest ten trzeci najwyższy szczyt świata, ale dookoła tej góry są jeszcze 5. Zresztą widać, widzicie? Ja nadal w hostelu, było trochę relaksu. Jak już widzicie, nic nie widać tych gór tutaj. Tam powinny być góry, one tam są, ale ich nie widać.
Więc ja powoli zbieram się i wychodzę na jakąś kolację. Tutaj tą drogę, co widzicie, to jest ten deptak taki główny, gdzie tam samochody nie jeżdżą i tam zawsze sporo turystów. Jest godzina 19, a ja widzę, że jeszcze tutaj nikt do mojego pokoju nie dotarł, więc wygląda na to, że będę miał dzisiaj prywatny pokój z 4 łóżkami. No ja też dotarłem tak o tej godzinie wczoraj, nawet chyba później, więc jeszcze liczę na to, że te ostatnie samochody gdzieś tam z tych innych miejscowości będą dojeżdżać, więc może ludzie tutaj jadą. A jak nie, no to prywatny pokój. Wykorzystam dobre światło w sklepie, no bo wiadomo, że kamerą przednią z iPhone'a w taką pogodę, no to w taką porę to się nie nagrywa, bo tutaj nic nie widać, a tutaj mają takie światła dobre, one pewnie mało energii pobierają. No i chcę wam powiedzieć, że idę właśnie na kolację. Taka ważna informacja dla mnie. Godzina 19, a tu jakieś korki w mieście. Po drodze jeszcze trafiłem do sklepu mięsnego, znaczy sklep mięsny. No tutaj kolega kroi mięcho. Zobaczcie, tutaj jest wieprzowina i pork. No, wieprzowina. Ale coś tutaj zważają chyba i zamykają sklep, bo wcześniej widziałem, że ważyli i zapisuję tutaj, ile zostało na karteczce. Zobaczcie jeszcze, jaka ładna świątynia. Bardzo ładnie oświetlona. Tak wygląda lokalny bar i postanowiłem, że skorzystam dzisiaj z jej usług. Zobaczcie, takiej firaneczki można się zasłonić, żeby nikt nie widział, nie podglądał. Ja tutaj gdzieś zaraz znajdę miejsce dla siebie. O, no już są tutaj jakieś miejsce. Widzicie? Tak. Bo oni tutaj się wstydzą pić. Tutaj mają taką kulturę, że piją, ale lepiej, żeby nikt nie widział. Jak to w lokalnym barze, mam już znajomych z West Bengalu, chłopaki są z Kolkaty, tam gdzie ja startowałem ze swoją podróżą. Ten pan ma zarąbistego wąsa. Już mu powiedziałem, że ma dobrego wąsa, ucieszył się. Ostatnio wam wspomniałem, że hazard w tym stanie w Indiach jest legalny i zaraz wejdziemy do jednego z bookmacherów. O, kolega wychodzi. No, minę ma taką, no jakby nie wygrał. Podejrzewam, że większość tych losów, która tutaj leży, to też nigdy nie wygrała. Wiadomo, jak to funkcjonuje, że wygrywa najczęściej bookmacher. Patrzcie, ile tego jest, ale tu już, nie wiem, jakieś zakłady chyba się pokończyły, bo tutaj pewnie jakieś wyścigi albo jakieś mecze są, ale tutaj już nic nie widać. Ludzi w ogóle też nie ma, może o tej godzinie jakby, no, końcówka. Powiem wam, że kręcę się dzisiaj po tych uliczkach. Wczoraj przyjechałem, no i dzisiaj doszło do mnie tak, że średnio się czuję w tym miasteczku, bo jest mega turystyczne miasteczko. Tutaj przyjeżdżają Hindusi, którzy mają pieniądze. I też ceny przez to są wyższe. Ja rozumiem, że tutaj po prostu góry, no to wiadomo, trzeba to wwieźć i to kosztuje więcej. Ale rozmawiałem nawet w tym barze może nie z lokalnym gościem, ale z Hindusem, który mieszka w Kolkacie. No to też mówi, że ceny jedzenia są 2-3 razy wyższe. Ale jak rozumiecie nazwę krupówki, to wiecie, o czym ja mówię. To jest po prostu mnóstwo ludzi z każdej strony. Zresztą populację Indii to, nie wiem czy znacie, jest 1,4 miliarda. Wiadomo, że nie wszystkich stać, żeby tutaj przyjechać, ale część z nich, Indie się bardzo mocno rozwijają i część z nich naprawdę ma już takie pieniądze, że mogą podróżować. Więc tutaj w tych miasteczkach jest mnóstwo ludzi. Powiem wam, że chodzę, dopytuję tutaj po tych ulicach ceny. Nawet herbatę teraz kolega, no to w Kolkacie 10 rupii, a tutaj chcą 30. Więc tutaj ładne przebitki, no turystyczne, bardzo turystyczne miejsce. Jak już powiedziałem, myślałem, że będzie mniej turystyczne, choć liczyłem się z tym, a tutaj lokalnych, no to 5% ludzi widać, reszta to po prostu turyści. Zobaczcie to, w Indiach widać tą różnicę w tej ilości ludzi. Okej, mimo tej drożyzny znalazłem miejsce. Chciałem nagrać kolegę, ale powiedział, że nie może być nagrywany, bo tutaj on ma biznes sobie taki na ulicy. No i nie chce być nagrywany, bo mówi, że dostanie mandat, jak ktoś go zobaczy, a wiadomo, tam mogą sprawdzać. Więc on po prostu przyniósł tutaj swoje momosy, sprzedaje szybko i ucieka. No właśnie kolega mówi, że dobre momosy, więc próbuję. Mam już swoje momosy. 3,50 kosztuje taki talerzyk. A jakbyście chcieli w tym mieście takie kurczakowe momosy, no to jest razy 3. Powiedziałem tutaj chłopakom, że bardzo dobre. Tutaj jest taki, który nawołuje. No to dał mi jeszcze 2 wegetariańskie do spróbowania. Powiem wam tak, że jeszcze biorę piwo. Tutaj kolega mi zarekomendował. Piwo, które można kupić tutaj tylko tutaj w tym stanie. I to też nie jest jedyne, bo takich piw jest kilka. Więc mój rachunek to jest 155 rupii. Czas wziąć jakieś jedzenie na wynos do pokoju i tam sobie zjem. Zaraz zobaczę menu, jakie tutaj mają. Zamówione już moje jajkowe curry. O, jeszcze powiedziałem, żeby kolega mi tutaj naładował więcej cebuli, bo ja lubię cebulę w takich daniach gravy, czyli takich sosach. O, że uda się nam nagrać, co nie jest. O, chłopaki sobie odpoczywają po robocie, bo już to końcówka jest. A moje curry, no zaraz się pewnie będzie gotowało. Zobaczcie, tam robią placki takie, świeże ciasto, więc ja też sobie zamówiłem 2. No i tutaj mają jakieś curry od razu przygotowane. O, z tym panem się podzieliłem moim rumem, strzelił sobie, tutaj właśnie myje się też gary. Tak w Indiach myje się gary, tutaj są śmieci. Także dobra, moje jedzenie już jest gotowe, chłopaki. Thank you so much, namaste. Tutaj jest też sklep mięsny, zobaczcie, o, nawet widać od ryby coś. I teraz chłopaki myją podłogę, myją wszystko, myją lodówkę, patrzcie.
Znowu poszedłem za daleko, chciałem ominąć te schody tutaj i poszedłem sobie tam dalej, no ale tam nie ma przejścia, więc żeby dojść do mojego hotelu, muszę pokonać te schody. Jestem już pod swoim hostelem. A, mają pokoje takie i hostelowe, więc no, daleko, wysoko, trzeba się wspinać, ale 22 zł robi robotę, więc dobra, muszę ten łańcuch tutaj przejść. Kilka godzin później sprawdźmy, czy mam pokój tylko dla siebie. 4 łóżka prywatne. Na to wygląda, ciemno. Nikogo tu nie ma, ale dobrze. Chociaż nie narzekam, wyspałem się ostatnio wczoraj, nikt tutaj nie chrapał, było w porządku, ale to różnie bywa. A przedostatnio to tak chrapali, 3 osoby chrapały, także jak nikt nie dojedzie, to mam pokój dla siebie. Patrzcie. A co najlepsze, nie wiem, kto to tutaj przyniósł, patrzcie. Wczoraj tego nie było, jak się obudziłem, to było. Old Monk stoi, po prostu, nie wiem. Woda stoi tutaj dla każdego, każdy może się napić, ale ktoś postawił tutaj rum, że można sobie wypić. Dzisiaj czas na prysznic. O tak, właśnie tak wyglądają tutaj prysznice. Po prostu je trzeba wcześniej włączyć, już sobie włączyłem, one się nagrzewają. Wody jest tylko tyle, ile jest tutaj w tym zbiorniku, więc też trzeba oszczędzać. Tutaj nie widzę wiadra, nie ma, a jest wiadro, więc najlepsza opcja jest po prostu napuścić sobie gorącej wody do wiadra, dolać sobie zimnej wody i wtedy się polewać, bo tak jak puścicie cały czas, żeby leciało, no to taki zbiornik to po prostu 3 minuty i koniec. Powiem wam, że prysznic w indyjskim hotelu to nie taka łatwa sprawa. Rozpracowałem już o co chodzi, także zimna, ciepła, zimna, ciepła. Tu leci ciepła, jakbyście chcieli, tu leci zimna, jakbyście chcieli sobie dupkę podmyć do kibelka. Tak więc no widzicie jak leci. No jest taka ok, no do umycia się teraz woda, więc muszę poczekać, aż naleci tej trochę wody do wiadra. No i wtedy tym kubeczkiem, który tutaj jest, o, proszę bardzo, będę mógł się najpierw zmoczyć, a później wymydlić i spłukać. Okej, to trochę czasu dla mnie teraz. Jajeczne curry. Tu jest jeszcze mój szampon do mycia. Tutaj mam jeszcze jakieś tam dodatki. Trochę YouTube'a. Także dzisiaj kończę. Trzymajcie się, cześć. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia z pięknej wyspy Koh Lipe. Ja dzisiaj zjadłam już śniadanie, pyszne śniadania, jajeczka, także myślałam, że będzie jakiś po prostu tost, a to było całkiem okej śniadanie. I teraz idę już do centrum nurkowego. Zapakował pan nas na taką taksi i jedziemy przez wyspę na drugą stronę. Your eyes, all night under the covers. Your place, my place, it doesn't matter. No one has to know. We'll keep it on the low. Round and round we go. Falling for you. Krótka wycieczka przez wyspę. Dojechaliśmy już do punktu centrum nurkowego. Zameldowana. Teraz czekam, aż cała ekipa się zbierze i siadamy na łódkę. W ogóle co się okazało, będę pływała dzisiaj z Polakiem i to z Warszawy. Także bardzo się cieszę. Od razu jest tak, wiecie, lżej na duszy. Siedzimy już wszyscy na łodzi. Transport małą łódeczką do większej. Wishes on satellites. Used to stay up at night, hoping one day that the stars would align. Left a trail of broken hearts, but you were different from the start. How you smiled when you said my name that night. It's like I dreamed you up inside my head. I thought the picture perfect love. Przesiadka z małej łodzi na dużą, ale widoczki już są piękne. Każdy zajął swoją miejscówkę, mamy jakieś 1,5 godziny, godzina 15 do spotu. Poczekaliśmy jeszcze jakieś pół godziny na drugą ekipę i płyniemy na 2 łódki dzisiaj. Czas na skompletowanie mojego sprzętu. Zobaczymy, czy jeszcze coś pamiętam. Tu jest mój instruktor z Polski.
z Warszawy. Powiedz, jak długo tu jesteś? 7 miesięcy już, ale przyjeżdżam tu od 12 lat. I będziesz kolejny sezon tutaj? Myślę, że na pewno. O, no to jak coś, to widzicie. Macie do kogo tu przyjechać. Kamizelka już siedzi, butla zaklejona, to znaczy, że jeszcze nie używana. Oktopus podłączony. Teraz zostaje jeszcze tutaj powkładać sprzęty i sprawdzić, czy wszystko działa. Powietrze mam trochę na lekko 2 bary. Sprzęt skompletowany, wszystko działa. Tutaj nie wiedziałam, jak do kamizelki powietrze dodać, bo wydaje mi się, że w innych było trochę inaczej, a tutaj po prostu trzeba to przycisnąć. No ale już wszystko sprawdzone, działa. Teraz czas na relaks i podziwianie tych pięknych widoczków. Dzisiejsze nurkowanie nazywają drip dive'em, a to dlatego, że podobno ma być mocny prąd. Ja jeszcze nigdy z mocnym prądem nie nurkowałam, także jestem ciekawa, jak to będzie. A spowodowane jest to tym, że była pełnia. Jak jest pełnia, no to wtedy są prądy mocniejsze. A jak mocne prądy, to też widoczność oczywiście będzie gorsza, no ale trzymamy kciuki, że wszystko będzie ok. Dopływamy do pierwszego spotu nurkowego, czas się przebrać, bo ja jeszcze tutaj w spodenkach chodzę. Na statku też mamy dziewczynkę z 8 lat, dopiero uczy się i będzie na płytkiej wodzie pływała, ale zobaczcie, tu były 3 osoby, 4 w wodzie, żeby ewentualnie jej pomóc. No i teraz płyną z instruktorem. Trochę się stresuję, ale wiecie jak to ja, zawsze jest trochę stresik, a tym bardziej teraz sama. Choć tutaj dzięki Dudzie, kolegowi, który ze mną jest, czuję się zdecydowanie pewniejszy. Jestem już po pierwszym nurkowaniu i było ciężko. Było ciężko, 2 ludzi zrezygnowało na początku. Musieliśmy wypłynąć, żeby ich poszukać i później jak wiedzieliśmy, że oni ok, bo zostają, bo za mocne, to z powrotem weszliśmy do wody, ale to była walka, po prostu walka o każdy prąd. To nawet nie był prąd, z którym się płynie, tylko po prostu trzeba było walczyć przeciwko temu prądowi. Także nikt się nie spodziewał, że tak mocno będzie, ale dałam radę, także nie chciałam wypłynąć i się poddać już na początku.
ale to było jedno w sumie najtrudniejsze z moich nurkowań dotychczas. W pewnym momencie tak kręciło i płynęliśmy bokiem, że mi ustnik, wiecie, wypadł i tam złapałam go do buzi szybko. No i poradziłam. Ważne, żeby nie spanikować. No miałam takie 2 momenty jakieś, mówię, Mija, już nie dam rady, już ty wyjść, ale wszystko minęło i było ok. Biłam się z myślą, czy zrobić to drugie nurkowanie, znaczy czy je robić, ale finalnie zdecydowałam się, po to tutaj jestem. I teraz ma być mniejszy prąd, także trzymajcie kciuki, bo tam to naprawdę mnie wywiało i przetyrało mocno. Skoro się już zdecydowałam, to zmieniam mój sprzęt na drugą butlę. Jestem już po drugim nurkowaniu. Myślałam, że zrobię dzisiaj trzecie, ale zbyt mocny prąd dla mnie tak samo tutaj był. Nie był tak mocny jak tam, było można więcej rzeczy zobaczyć. Piękne korali, w ogóle no, piękne życie pod wodą. Także tutaj o wiele bardziej mi się podobało, było też spokojniej. Aczkolwiek też trzeba było się w niektórych momentach namachać. No ale nic, teraz już czas na lunch. Z dużej łódki przesiadamy się na slowboat i już na kolipę. 15:30 jesteśmy na lądzie. Można powiedzieć, że to taki całodniowy wypad na to nurkowanie stąd. Niektórzy jeszcze robią trzecie nurkowanie dzisiaj, ale już mówię, te 2 mnie wymęczyły. Na trzecie nie idę, choć taki był początkowo plan. Takie szybkie i generalne podsumowanie nurkowania. Zrobiłam 2 nurkowania, to już wiecie, każde nurkowanie po 1500. Jakbym jeszcze jedno zrobiła dzisiaj tego samego dnia, to by było 1000 batów dodatkowo, czyli no trochę taniej, zdecydowanie taniej. Ale ja już poddaję się dzisiaj dodatkowo dochodzi do tego 200 batów za Narodowy Park tutaj, no i 70 batów za ubezpieczenie. I to Narodowy Park ja już płaciłam wczoraj przy wjeździe. Dzisiaj, jakbym chciała jutro nurkować, to po raz kolejny bym musiała zapłacić 200 batów. Te 2 nurkowania, przeliczając na polskie, wyszły 367 zł. Fajna zabawa, fajna przygoda. Cieszę się, że się nie poddałam podczas tego nurkowania, bo naprawdę no, to był dla mnie potwornie duży, kosmiczny prąd.
No i czegoś takiego się w ogóle nie spodziewałam, ale jestem siebie dumna, że dałam radę. W tamtą stronę mieliśmy transport na nurkowanie, w tę stronę już musimy sami sobie wracać. No i ja nie biorę żadnego taksi, oj, z przodu i z tyłu jadą, żadnego taksi i idę na piechotę, zobaczymy ile to zajmie. Jestem już pod swoim hostelem, zajęło mi to około 20 minut, tak na spokojnie myślę, to 20-25 minut z jednej strony na drugą stronę wyspy. To znaczy w jedno miejsce można dojść jeszcze szybciej, ale właśnie z tego centrum nurkowego, ono jest tak centralnie na samym końcu, no to tutaj, żeby dojść na drugą stronę wyspy do portu, no to tak właśnie 20-25 minut. A ja przyszłam do mojego hostelu tylko po plecach, bo dzisiaj czeka mnie jeszcze przeprowadzka. Dochodzę powoli już do mojego hotelu nowego. Zobaczcie, kto tutaj przekracza drogę. Kurko, uważaj, mamuśka, poczekaj na malutko. No właśnie, tu ruchliwa ulica. Dawaj mama z tymi dziećmi tu na stronę. Udało się bezpiecznie przejść. Zobaczcie, tutaj kurki, nawet to malutkie idzie, a tutaj koty. Jeden tam, drugi z tyłu leży. Cała zgrzana, ale doszłam już do mojego pokoju. Na razie drzwi są otwarte, bo w środku jest jakieś, nie wiem, 40 do 50 stopni. Ja tylko weszłam, po prostu nie dało się tam wytrzymać. Próbowałyśmy z właścicielką pokombinować z klimatyzacją i może zaraz się uda ją odpalić, bo póki co no paruwa po prostu, udusić się idzie. A tak się prezentuje mój pokój, łóżko, ściana z żółwiem, klimatyzacja, która no mam nadzieję, że zaraz zeskoczy, stolik, właśnie tego było mi potrzeba. No i czego tutaj brak to okna, aha jeszcze łazienka, no tak skromnie Wam powiem, jak na 160 zł, no to naprawdę bardzo skromnie. I to jest najtańsza opcja na wyspie, jaką znalazłam na Agodzie i na Bookingu. Jeszcze pisałam do różnych hoteli, no to oni to już w ogóle ponad 200 zł chcieli, a nic specjalnego. Także dzisiaj zostaję tutaj, a jutro sama jeszcze nie wiem, co jutro będę robiła, czy zostaję na tej wyspie, czy nie, bo jutro mam cały dzień wolny, także się jeszcze okaże. Miałam zostawić drugą torbę w hostelu, bo prawdopodobnie, jeśli zostanę, to do niego jutro wrócę. Ale nie mają za bardzo przechowywalni bagażu i bym się tego stresowała całą noc, czy bagaż jutro będzie, czy go nie będzie, czy coś. W sumie nie ma nic z nim ważnego, bo te najważniejsze rzeczy i tak mam w tym głównym małym plecaku, ale słońce teraz świeci. Zdecydowałam, że wracam po drugi bagaż, bo tam nie ma za bardzo przechowalni bagażu, leżą na jakimś takim magazynie ogólnodostępnym. Także wrócę i będę miała spokój, a po drodze wzięłam jeszcze kawę z 7-Eleven. Powiedziałam pani, że ma być bez cukru, ale coś czuję, że tutaj przynajmniej jest to mleczko słodkie wrzucone. Zostawiłam tutaj mój plecak i widzicie, to jest taki ogólnodostępny magazyn, więc go zabieram dzisiaj. Wyszłam zjeść kolację, zobaczcie ile ludzi jest. Mnóstwo dzisiaj, jeszcze nie wiem czy nie więcej niż wczoraj, choć dzisiaj już się nie leją wodą, nie ma festiwalu, a ja przy okazji tego wyjścia postanowiłam, że jutro nie będę odpoczywała tutaj na plaży, a popłynę sobie na wycieczkę stąd. Kocham te gniazdka w Azji, zobaczcie. Kto to wymyślił, to nie mam pojęcia. No dobrze, że mój kabel jest długi, to przynajmniej sięga. A ja się z Wami, moi drodzy, już żegnam. To wszystko z mojej strony. Emocje po nurkowaniu opadły. Jestem z siebie naprawdę bardzo dumna, że się udało mi to zrobić. Dziękuję Mikołajowi, przezwisko Duda, z którym miałam możliwość pływania dzisiaj, bo naprawdę super robotę zrobił. Także jak emocje opadły, już teraz wiem, że widziałam mnóstwo rybek i piękne to były spoty, no ale ten jednak prąd mnie trochę tam dobił. W każdym razie dzięki za oglądanie, no i do następnego.